No i mamy. Dzisiaj znowu będziemy robić Digital Tripa z Hondy Africa Twin. Martwy, niedziałający, ale w bardzo ładnym stanie wizualnym. Widzę, szybka nie jest, albo była polerowana, albo nie jest zmatowiona, chociaż wydaje mi się, że chyba była polerowana. Bardzo ładnie wygląda. No to co? Standardowa usterka, czyli nie włącza się, nie załącza się. Tu jedyne uszkodzenie, od razu mówię, żeby było widoczne na filmie, ale chyba jest zaklejone jakimś klejem. No to ciekawostka, czy ja teraz wyjmę. Ale to zobaczymy za chwilę. Nie włącza się. No i faktycznie podpiąłem sobie zasilanie. I niestety zero objawów. Nie włącza się. Początkowo pobiera trochę prądu. No i niestety, ale nie startuje. Jeszcze raz zobaczmy. Podaję zasilanie. Pobiera 5 mA. No ale ekran nie żyje. Także rozkręcamy. Czyżby był przyklejony jednak? Gdzie idzie? O, ktoś wstawił taką szczelkę z peszla kabla. Może i tak, tylko że chyba przez to rozwaliła się ta obudowa. No ale to już nie nasz problem na ten moment. Musimy uzdrowić najpierw. Kręcimy dalej. To brudzi jak g***. No i co my tu mamy? Już widzę, że wylany kondensator, zjedzona podtrawiona płyta. Tutaj również zjedzone ścieżki, czyli standardowo. Więc co? Zabieramy się za robotę, wymieniamy kondensatory, odtwarzamy ścieżki i dodamy jeszcze obsługę szybkości wyświetlanej na wyświetlaczu w kilometrach na godzinę.
No i jesteśmy już po wymianie kondensatorów, przeżyjmy to razem. Zasilanie plusa i po stacyjce dałem tutaj, natomiast bezpiecznie masę dam tutaj. Przeżyjmy to razem, czy on wstanie, czy powstanie, czy zadziała. No i działa. No i działa. Ok, to jak działa, to skręcamy. Zanim jeszcze skręcę budowę i zanim posprzątam ten tutaj bałagan, który powstał i straszny smród, który jest przy lutowaniu tych kondensatorów, ponieważ elektrolit podgrzany strasznie śmierdzi, zawsze sobie sprawdzam jeszcze, czy to działa. Czyli teraz mamy podpięte zasilanie stałe, a stacyjka jest wyłączona, to ten włącznik imituje mi stacyjkę. Powoduje teraz przekręcenie kluczyka w stacyjce. Zobaczcie, włącza się, wszystko działa poprawnie, ale ważne jest, żeby się nie resetowały nastawy. Czyli ja coś tam ustawię, powiedzmy, że ustawimy czas, włączmy sobie, że czas się odmierza, dojechałem motocyklem, wyłączam stacyjkę i zostańmy tak, nie wiem, kilka minut, minutę, dwie, nie ma prawa się zresetować, czyli pomiar ma trwać cały czas w pamięci, a po włączeniu stacyjki mamy mieć kontynuację, tak żeby przejechane kilometry, ani inne informacje, które tam są dostępne, nam nie odparowały. Także zostawiam Was chwilę na jakąś chwilkę i widzimy się za minutę. A few moments later. No i jesteśmy z powrotem. Myślę, że minęły dobre 2 minuty. Zresztą zobaczymy, bo puściłem odliczanie czasu. Więc jak włączymy, zobaczymy, ile czasu płynęło. Także 3-4 włączamy. Zaskoczył. I zobaczcie, 2 minutki minęły. Czas jest nadal odliczany, więc wszystko wygląda, że działa poprawnie. Jakie opcje tu mamy? Powiem szczerze, że ja nie wiem. Wiem, że dodałem na pewno jeszcze pomiar prędkości. Jak on jest realizowany? A on jest realizowany na tym złączu tutaj. Ja sobie zaraz sprawdzę, czy działa jeszcze pomiar prędkości, czyli też naliczanie drogi. Jeśli wszystko ok, to wtedy pakuję w obudowę i mogę odsyłać. Tak gwoli ścisłości, żeby jeszcze wiedzieć, czy działa pomiar prędkości. Zobaczmy sobie. Ja tutaj wymuszam impulsy, tak jakbyśmy jechali. I jak widać, pomiar prędkości jest realizowany, czyli odczyt z czujnika w kole działa. Jeśli czujnik w kole jest sprawny, no to musi nam działać również nasze odliczanie tutaj drogi. Zobaczmy, czy przejedziemy jakąś drogę. Pewnie troszkę zejdzie, żebym tak poklikał, no ale czemu nie, pobawmy się. 100 metrów przejedziemy. Powiem Wam, że tutaj było ok, ale gdzieniegdzie najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś ingeruje, nieumiejętnie to robi i potrafi zniszczyć obwody, więc jak nie macie doświadczenia w wymianie elementów SMD, to lepiej za to się po prostu nie brać, a spokojnie zlecić to komuś. Najgorsze jest uszkodzenie tranzystorów. Tu są tranzystory nieopisane, nie ma do tego serwisówki. Schemat ciężko dostępny, także jak się uszkodzą tranzystory tudzież inne elementy, no to jest potem problem z odtworzeniem tego. No nie wiem, czy przejechałem 100 metrów, pogadałem, ale chyba jeszcze nie przejechałem. Jeszcze niestety nie. Więc działamy dalej. O, przejechaliśmy 100 km, wszystko działa, możemy składać. More moments later. No, wykorzystałem jeszcze to, że odszedłem na chwilę. Jeszcze jeden test. Tam było chyba 5 minut, zobaczmy, czy ile minęło. Kolejne 2 minuty działa, więc mogę rozlutować.
dokręcamy tego mocno, żeby te słupeczki nie strzeliły, ponieważ one już są rozepchane. Myślę, że to za gruby był. Znakomicie sprawdza się tu o-ring gumowy. Dokręcamy delikatnie. Ok. No i voilà, gotowy. Jeśli ktoś chętny, akurat sezon motocyklowy dobiegł końca, odrestaurowujecie swoje motocykle, macie Afrikę Twin z takim digital tripem do naprawy, zapraszam do mnie. Adres w opisie. Pozdrawiam, trzymajcie się.